A tak właśnie stoimy, słuchajcie. Jakaś koparka podjechała, coś tam naprawiają. Jakieś drzewa wyrywają. No, takie miejsce też musi być zadbane, wiecie, i żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Idziemy zobaczyć, co tam nasza pani robi. Pani siedzi, pracuje. Tak, robi coś, jakieś filmiki słyszałem, nagrywa. Gotowanie w kamperze. Tak, przygotowywanie różnych miksturek. No. A my byli z ludźmi pogadać. No. Jesteśmy, słuchajcie, pod ruiną sławnego mostu. Nie wiem, oglądaliście może film most z Remagen. Tak? Na rzece Ren. Tak jest, słuchajcie, most To się z długo- kamienia wybudowany przed I wojną światową. W 1912 planowany był, a w 16 chyba wybudowany. Pomagał wojsko transportować, tak? Chodźcie tam kawałeczek może. Wojsko transportować, a w roku 1945 Na koniec wojny. był już przygotowany właściwie do wysadzenia przez wojska niemieckie, tak? Do wysadzenia, ale nie udało się. Coś po prostu poszło nie tak, słuchajcie. I o tak ten most wyglądał. To był most, no, jak to się mówi, no, do pociągów, tak? Tak. No ale tutaj widać, też kładka była jakaś chyba dla pieszych też jakoś tak. No obok drewniana. może coś było, tak, tak. Ludzie przechodzili Ale w drugą stronę. chodzi o to, tam zobaczcie resztki tego mostu, może tam dojdziemy, co? Tak, ale chodzi o to, że w tym roku 40 Niemcy przygotowali do wyburzenia, Do żeby wysadzenia, Amerykanie żeby nie Amerykanie właśnie nie nie przeszli. na drugą stronę. Tak, No ale nie poszło tak. No i tak. I wojska amerykańskie przeszły, tak? Na wojska drugą stronę. przeszły. Podobno wojna dzięki temu skończyła się parę miesięcy wcześniej, tak? Bo po prostu to szybko poszło. Tak, no ale Ale później niespodziewanie, to było 17 maja chyba 45 roku, styczeń tam był, 17 styczeń, tak, 45 rok, jak się nie mylę, bo mogę się jeszcze pomylić, ale jak coś to datę wpiszę tutaj. Nagle ten most sam się zawalił, podobno pod
pod ciężarem tych amerykańskich czołgów, samochodów, wszystkiego. I 30 amerykańskich żołnierzy przy tym zginęło, tak? Jesteśmy teraz u góry na tym moście i od tej strony, słuchajcie, właśnie tu z tej strony, gdzie my jesteśmy, tak, Amerykanie przedostawali się na drugą stronę Renu. Tak. Tak to wygląda. Zobaczcie. Fajnie, że Zobaczcie sobie i wyobraźcie sobie, jak to dawno temu było, 80 lat temu, tak? Jak tu Amerykanie przejeżdżali na drugą stronę Renu Amerykanie. i po prostu walczyli dalej z niemieckim wojskiem, tak. Teraz to już oczywiście zarośnięte. Tu jest ruina, ale od roku 88 chyba, tak, czy 85 jest tutaj w tych wieżach muzeum. Muzeum poświęcone właśnie temu mostowi. No i tej całej historii tutaj, która się tutaj w tym miejscu odbyła. I słuchajcie, takie miejsca warto odwiedzać, bo takie miejsca uświadamiają nas, że wojna nie jest niczym dobrym. Wojna to tylko zniszczenie. Zobaczcie, most. Wiadomo, że ten most był zbudowany, bo wyczytaliśmy tam, że był zbudowany, żeby wojsko szybciej się przemieszczało, tak, na front. No ale mimo to był zbudowany most i gdyby nie wojna, tak, to ludzie by normalnie używali tego mostu, żeby Do transportu. po prostu przemieszczać się na drugą stronę. Nie? Ale wojna to zawsze jest zniszczenie i później są ruiny, tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj Jest, są zdjęcia, jak ten most 30-metrowy. wyglądał, jak się zawalił, a jak wyglądał 28 wcześniej. stycznia. W styczniu, tak? Tak, jest bomba ataki Janiuła. Tak. Ja. No. 28 stycznia się zawalił, widzicie. To jest A był przygotowany do 30, wysadzenia. tak, 30 metrów. 30 No. metrów. Bright. Znaczy Bright na szeroki. Szeroki, tak. Na 30-metrowy. No. Znaczy to jest szeroki, a nie długi. Szeroki. No to szeroki 30 metrów. A gdzie na drugą stronę masz dużo więcej. Masz jakieś z 200 metrów. No. Ale ładnie to. O, i amerykańska flaga nawet tam, słuchajcie, powiewa. No bo Amerykanie to zdobyli. Amerykanie po prostu przyczynili się do Tak, zakończenia wojny. Tak, Teraz tu zostało natur, hajszczy tak, i chrzan rośnie. tak jest. A z drugiej strony, nie wiem czy wy to widzicie, Mówię, tu jest na jeszcze, obrazie tu jest jest jeszcze muzeum, tak? Mówię, że to krzyż. jest W muzeum. środku jest muzeum, tak. No i wejście kosztuje 10 euro, jakby ktoś Tak. chciał, także. Familijny bilet 10,50 chyba dokładnie. No. Ale wyczytałem, że nie ma aż tyle jakichś fajnych takich eksponatów, żeby było warto wchodzić. No. No tyle co z historii wiemy, że po prostu ten most nie został wysadzony i dzięki temu oto tak wygląda ten most z naszej lewej strony. No z tej co stoimy. Mhm. No ale to nie jest stare zdjęcie. No nie teraz Stare aktualne. zdjęcie. 2,5 km widzisz długość mostu. 2,5 km to długi w sumie. Mhm. No. Nawet ktoś sobie pozwolił postawić domek w tym miejscu, nie? Nowy. No. Chyba jakiś Amerykanie.
No ale czekaj, to coś mi nie pasuje. To coś mi nie pasuje, bo 7 marca 1945 roku Runęło. amerykański leutnant Timmerman jeszcze widział w całości ten most. Znaczy to oni przechodzili może w styczniu. Choć z tamtej strony przeczytamy jeszcze raz historię tego mostu, bo mi daty się nie zgadzają. Słuchajcie, coś mi tutaj się nie zgadza. Amerykanie przechodzili, a później jeszcze w trakcie, już później. Nie 7 marca, on jeszcze ten most widział w całości. No dobrze, no to ale No. w styczniu oni tu Amerykanie przeszli. Chodźcie tutaj, zobaczcie, tak wygląda, jakbyśmy stali teraz pod mostem, tak? I ten most nazwali Friedensbrücke, Friedens Muzeum tutaj jest, tak? Ale chodzi o pokój, tak? Przejdziemy tym dalej. Most. Czekaj, bo chcę przeczytać tutaj. Tam jest więcej napisane. Poczekaj. Die Brücke von Remagen. Czyli tak jak mówiłem, w roku 12 był zaplanowany, w 16 do 18. Bitte. Do 18. W pierwszej wojnie światowej no po prostu był używany, żeby przewozić trupy na zachodni front, tak? A Trup? no trupem to są wojska. No, to mów No. po polsku. No. Ale po polsku też się mówi trupy. Nie, No tak, nie, nie? nej. Oddziały wojsk, dobra. A w II wojnie światowej tak 7 marca 1945 przez żołnierzy 9 amerykańskiej Pancerdywizji był jeszcze w całości. Do 7 Jak? marca był jeszcze w całości. I 17 marca nagle się zawalił. Tak, Nie, ja. tak. 17 marca nagle się zawalił. Słuchajcie, przed samą końcówką wojny, tak? Przed samym końcem wojny. No i 30 żołnierzy zginęło. I w 1980 roku powstało tutaj muzeum. No. Tak. A tu są znowu, zobaczcie, znaczki, jak woda sięgała. W 95, zobaczcie, w styczniu. W 93 wyżej, tak? Kurczę, normalnie woda, a teraz jest woda tam. To jest z 10-15 metrów różnicy. O, tu są takie tablice pamiątkowe. Tak, Amerykanie szedł. po angielsku pisane. Ja. Tu też po angielsku, to my sobie nie damy rady. To są pontony jakieś? Nie, das ist ja. Jakieś miny? Nie, bo nie mogę przeczytać, bo się świeci. Das ist... Coś? Wy? Co tu jest napisane? Ja nie widzę. Nie mogę przeczytać. Widerlager. Ja? Bokiem może. Nie. Hema. Remagener, Rheinbrücke. Rheinbrücke. Ach, słuchaj, wiesz co? To są lagry, na których most no, był oparty, wiesz jak? Aha. Żeby ten most po prostu, no to są lagry, tak. Słucham 17, aha. Wurde die Eisenteile nach der Us. No, z Renu wyciągnięte to, Renu. tak, tak, no, Teile aber dicken diese tak. Zobaczcie, takie budki. W tych budkach na pewno siedział żołnierz, jeden, dwóch, może jeden. No i bronił tego mostu. Trzeba pod ukosem czytać, wiesz? Pod ukosem możesz czytać. No Ja. tu fajnie tu widać, Ja. tak. No ale to są lagry z tego, no. Tak. 48. Z drugiej strony widzicie
takie przęsło, taki część tego mostu. Mi się wydaje, że ta droga wchodziła w tunel, w górę. A to jakaś wieżyczka, czy co to było tam? No to jest strzelnica. Patrzcie, idzie Ula i coś żuje. A tam jest ten? Coś żuje, słuchajcie, coś znalazła, na pewno jakieś coś do jedzenia. Orzeszki. Orzeszki, ja to mogłem sobie wyobrazić. Dzisiaj tam orzechów jest, Mogę się leszczyny. domyślić. Można by było ze 2 kilo orzechów No. zbierać. Ula to wiewióra, to kurczę, za orzeszkami to No. Zdobyczne na wrogu. zdobyczne. Niemieckie, słuchajcie, niemieckie. My jesteśmy teraz, słuchajcie, nie na nogach, tylko na naszych rowerkach. Także sportowo, wyczynowo jesteśmy w drodze. Tak, to są normalne rowery, nie elektryczne. Tak, ani grama elektryki, oprócz baterii w lampie. Tak? Także Napęd na dwie nogi. na dwie nogi, napęd na dwie nogi, tak jest. Jakby to powiedzieć, jesteśmy eko. Jesteśmy eko. Tak. Sama natura. Ale nie będziemy teraz mówić o naszych rowerach, bo to jest mało ważne. Chciałem powiedzieć Wam, słuchajcie, ten most, który przed chwilą widzieliście, to już za nami kawałeczek, tak? A my jesteśmy tutaj, zrobiliśmy sobie pauzę. Jesteśmy teraz nad Renem oczywiście dalej, Takim te ptaki. ale jesteśmy, słuchajcie, na takiej promenadzie Promenadzie. i piękna restauracja tutaj wzdłuż tej promenady. Są wszędzie restauracje. Tak, ale tu jest fajnie, tu z Tu tymi, też jest tam z też tamtej są. strony też było, no ale tutaj z tymi parasolami i muzyczka tam gra, ktoś na akordeonie Nie gra. wiem, to jest taka muzyka, gdzie przypominają lata 40. Da-da, no właśnie, to jest Takie trochę da. takie. To nie jest nowoczesna muzyka. Nie no, to właśnie jest, tu ma człowiek siedzieć i taka nostalgia, tak? Jak to kiedyś, słuchajcie, było. Ludzie też odpoczywali I w rytmie takiej samej muzyki. i w rytmie takiej samej muzyki. Jedli lody, tak? No. Że Także jest fajnie, jest przyjemnie i chciałem dodać do tego, że podróżowanie i oglądanie różnych miejsc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Nigdy byśmy tego nie przeżyli, nie zobaczyli, gdybyśmy w domu siedzieli, nie? tak, tak. I przede wszystkim czasami jest też tak właśnie to takie podróżowanie po tych małych miejscowościach to jest tak, niektórzy gdzieś mają, jadą z punktu A do punktu B, tak, i tylko autostradą, aby szybciej, to takich czasami ciekawych miejsc nie zobaczą, tak. I ja to widzę teraz obok przyjechali, chyba to są Anglicy, tak, co obok nas stoją sąsiedzi, autem. tak, Anglicy też przyjechali na rowerkach, przyjechali. Też mają eko rowerki takie jak my. No i właśnie to, co mówisz, żeby robić sobie postoje w różnych miejscach, myśmy właściwie od ostatniego parkingu przejechali 20 parę kilometrów. Następna miejscowość właśnie urocza. Tak, tak, i na tym polega właśnie nie jechanie tam 500 km, 600, tak, i szybko, tylko po prostu takie krótkie postoje, wtedy ta podróż jest może mniej męcząca i powiedziałabym więcej daje nam do zobaczenia, tak? Nie tylko właśnie jak niektórzy jadą właśnie z dużego miasta na wypadki tak. i tak dalej. No i tak właśnie zrobiliśmy. Od naszego domu do Düsseldorfu jest 200 coś kilometrów, Spokojnie a mogę przyjść myśmy, w jeden dzień, słuchajcie, więc myśmy wyjechali już w zeszłym piątek, tak? No i właściwie tydzień nam zejdzie, zanim dojedziemy do Düsseldorf. się posuwamy tak żółwim tempem No. i po prostu Ale planujemy teraz tu w tym miejscu posiedzieć na tym parkingu, nie w tym miejscu, gdzie siedzimy w tej chwili, ale planujemy posiedzieć 2 dni, tak? 2 nocki. Także zobaczymy. i zwiedzimy, bo jeszcze musimy zobaczyć Stare Miasto, tu jest podobno fajne Stare Miasto, tak? Tu jest jeszcze gdzieś tutaj w pobliżu był też jakiś wulkan, tak?
No to chyba tam gdzieś, ale to wulkan nie jest tu przy Renie, tylko gdzieś z boku. Tak, także by trzeba było dłuższą wycieczkę zrobić. Rowerami też można fajnie dojechać, no ale to by trzeba dłuższą No tutaj, wycieczkę. słuchajcie, A ta nie. pogoda to nie jest za bardzo, żeby No 30 tutaj... stopni dzisiaj mamy, także A przede wszystkim my mamy pieska jeszcze, także piesek tak. jest w aucie, został. teraz został w aucie, auto stoi w cieniu, jest chłodno, także lepiej jak jest właśnie w chłodnym aucie, jak miałby się tutaj w koszyku na rowerze smażyć, nie? No. Także jeszcze raz zobaczcie sobie jak tu jest ładnie przy Renie, tak? Jedna strona, tamta strona właśnie to jest kierunek południowy, a tu północ i tu w tym kierunku można by było dopłynąć nawet do Düsseldorfu, gdzie chcemy dojechać autem. No, ale to by było na razie na tyle. Jak będzie znowu coś ciekawego, to Wam pokażemy. Na razie. Tak, Trzeba by było... ale nie, będziemy... Już kawał drogi my zrobili w sumie. Nie wiem, czy tak daleko. No, No, jest te parę ale kilometrów. będziemy wracać chyba. Czy chcesz jechać dalej? No nie wiem właśnie, jak tam no piesek ma chłodno w aucie, tak. No ma. No, No jak chcesz, możemy jeszcze tam kawałeczek podjechać, no. no, nie wiem, No. ile tam jest. Zrobiliśmy dopiero niewiele, 10 km. No, może z 12-15. No, to nie jest dużo. No, także możemy jeszcze kawałeczek podjechać. Jest gorąco, no ale Jak się jedzie do najważniejsze, że pieskowi nie jest tak nie to byśmy brakuje szybko nic, bo ma jedzenie zawracali. i woda Gdybyśmy jest. Zawracali, jakby był pies, No. na pewno by nie wytrzymał. Tak, bardziej nam jest ciepło, nie? Znaczy nie jest ciepło, jak się jedzie, to jest ten wiatr, tutaj co chwila jest jakiś cień, także nie jest tak aż gorąco, jak się jedzie, nie? No dobra, Jak się stoi. to jedziemy tam dalej, może z dalsza będzie ten domek fajnie No, a może coś ciekawego jeszcze zobaczymy. Do sfilmowania, albo coś zobaczymy, na razie. Oglądajcie dalej, to zobaczycie. Te barki tu na tym Renie to jak ciężarówki na autostradzie. Jedna za drugą i tu. Nie? Płyną. Słuchajcie, dojechaliśmy do miejsca, gdzie u góry jest taki piękny dom, willa. Ja wam zaraz napiszę tutaj co to za willa i Wam pokażę zdjęcie całkowicie tego domu, bo musielibyśmy jechać jeszcze albo na drugą stronę, żeby fajne zdjęcie zrobić. No, nie, z drugiej strony na pewno by trzeba było zrobić zdjęcie, ale to dopiero tam gdzieś jest mostek. Uwielbiam stare fotografie, tak? I muszę to obrócić. Zobaczcie. Tak wyglądał świat w 1946. O nie, przepraszam. Baptist Schneider, Marienbrunnen von dem Pfarrhaus. A Baptist Schneider, nie wiem kto to jest teraz. No dobra, nie będziemy w to wchodzić. Żył 1867 do 46. Chodzi w ogóle o zdjęcie stare i to będzie gdzieś w środku miasta, tak? A to może zdjęcia robił, tak? Ten Baptist Schneider. Zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda. Fajne zdjęcia. Idziemy tutaj. O. Bardzo fajnie. Tak kiedyś wyglądała okolica. I Ren oczywiście. Chyba jakiś rynek. Marktplatz. Tak, rynek z Remagen. A tutaj promenada. Rhein promenadę. To tu chyba jesteśmy. No, nie wiem czy akurat w tym miejscu, a takie statki kiedyś pływały. No,
tej strony też coś mamy. No i tak. No zobaczcie. Zobaczcie jak to kiedyś wyglądało. No. Droga przy Renie. No. A tam z tyłu widać ten most, który stoi teraz w ruinie. Tak. Jest kościół świętego Piotra i Pawła. No, moich patronów. Tak, a tu jest nabrzeże Renu. Ale ta góra to się właściwie nic nie zmieniła. Ta góra, która tam z tyłu jest, zobaczcie, nic się nie zmieniło. Ok. Jeszcze mam tu dwa zdjęcia, które wam pokażę. O. I tu jedno. Fajne fotografie. Lubię po prostu oglądać stare zdjęcia i porównywać jak to było kiedyś i jak to jest teraz. Nie wiem jak Ula. Ale zobaczcie, tam jest taki stary budynek i on niszczeje, nie? Szkoda, że takie... No ale ktoś próbuje coś tam robić, bo widzisz jakieś zabezpieczenia robią No, i jest, no. Ale chodzi właśnie mi o to, że historia może nie jest najcudowniejsza, jak tak człowiek popatrzy wstecz, tak? Nie jest najpiękniejsza, nie jest... Historia jest historią, moi drodzy, i historię czasami trzeba znać, ale ja powiedziałabym, nie żyć historią, tak? Nie żyć historią. Nie tęsknić za tym, co było. Nie, tak? nie ma co rozpatrywać, Nie ma co rozdrapywać. właśnie, jakby to powiedzieć, zastanawiać się nad tym, co można było lepiej zrobić, bo to bez sensu. Co tak? było, to gdyby było, tak no było. Co było, to było. Nie ma co gdybać. Tak jest. Jest tu i teraz. Czasami fajnie jest historię poznać, poczytać i tak dalej, ale nie, jak powiedziałam, nie żyć tą historią, nie rozpamiętywać, nie robić sobie różnych właśnie takich pretensji jeden do drugiego, tak? Trudno, było, minęło. I nic, Tak jest. na przykład nikomu życia nie zwrócimy. A ciekawe miejsca warto obejrzeć, obojętnie czy to jesteśmy w Polsce, czy w Niemczech, czy w jakimś innym Wszędzie, kraju. no oczywiście. Każdy kraj ma swoją historię i warto.